W Bieszczady docieramy nie od strony polskiej, ale od strony ukraińskiej. Pierwszym naszym przystankiem była wieś Łubnia. Ona leży dosłownie przy polskiej granicy. Po drugiej stronie znajduje się, myślę, że znana wieś Wołosate. I w tej wiosce spotkaliśmy panią Marię i jej sąsiadkę, panią Annę. One nam wspominały, jak wiele państw tutaj już było. Najpierw pojawili się po Wielkiej Wojnie, po I wojnie światowej, najpierw pojawili się Czesi, potem Madziarzy, którzy wygonili Czechów, potem nich pojawili się Niemcy, wreszcie pojawili się Rosjanie, no a teraz jest tam wolna Ukraina. One są cały czas w jednej wiosce, tylko te państwa, te organizmy polityczne się zmieniają, ale jednocześnie szczególnie pani Maria wspominała, jak z tej przełęczy, tej granicznej przełęczy schodzili ludzie, mieszkańcy Wołosatego. Tak naprawdę ich, wiemy, że sąsiedzi, kuzyni, bo teoretycznie ta granica istniała, ale w praktyce do wojny można było ją dosyć swobodnie przekraczać. To było naturalne, że po jednej, po drugiej stronie przełęczy żyli Bojkowie, bo to przecież rejon Bojkowszczyzny. Ta granica była taka dosyć enigmatyczna. No a tymczasem po wojnie mieszkańcy Wołosatego przeszli przez tą przełęcz, opuścili swoje rodzinne domy. Ówczesne komunistyczne polskie władze twierdziły, że to tylko tymczasowo, że niedługo będą mogli wrócić. W praktyce okazało się, do domu nie wrócili już nigdy. Ponieważ tak naprawdę na mocy tak zwanych układów republikańskich zawartych w latach 1944-1946 wysiedlono nie tylko polskich mieszkańców wschodnich województw II Rzeczypospolitej, ale w drugą stronę wysiedlono również bardzo wielu ukraińskich mieszkańców Polski. W istocie te deportacje, bo to były deportacje, objęły obszar położony nad Bugiem na wschód od Lublina, aż po ziemie sanockie i Bieszczady, także bardzo, bardzo duży region. I w sumie swoje rodzinne strony opuściło wtedy prawie 500 000 osób, w tym około 250 000 zostało do tego zmuszonych i wysiedleńcy zostali rozrzuceni po całym obszarze ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, od Galicji i Wołynia przez region odeski i Chersońszczyznę aż po Donbas. I jednymi z tych deportowanych byli właśnie mieszkańcy Wołosatego, której widziała pani Maria. W tej kolumnie wygnańców była również jej kuzynka, pani Stefania, którą z kolei nam udało się odnaleźć we wsi Dołche pod Stryjem. To jest rejon lwowski, daleko od Lwowa. I pani Stefania wspominała jeszcze dzieciństwo spędzone w Wołosatym. To, jak długo czekała na to, żeby powtórnie zobaczyć swoją ukochaną górę. Tarnicę, która zawsze jej się śniła, która była takim najmocniejszym wspomnieniem z dzieciństwa. Dopiero po upadku komunizmu, po kilkudziesięciu latach miała ona możliwość, żeby odwiedzić swoją rodzinną wioskę. Oczywiście po jej rodzinnym domu nic już nie pozostało, ale jak wspominała, cały czas pozostała ta wieczna góra, Tarnica, to jej wspomnienie z dzieciństwa i to był najszczęśliwszy moment jej w życiu, jak mogła tą górę ponownie zobaczyć. Innych mieszkańców terenów wschodnich dzisiejszej Rzeczypospolitej ukraińskich wypędzano jeszcze dalej, wypędzano pod Donieck. Ci ludzie potem całymi tygodniami, miesiącami nielegalnie przez całą Ukrainę wracali na zachód. Sądzili, że może uda im się powrócić do swoich rodzinnych domów. Większość z nich dotarła do Lwowa i tam już pozostali, bo oczywiście granica była zamknięta. Osiedlali się na przedmieściach Lwowa, tak żeby uniknąć czujnego wzroku komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Natomiast wydawało się, że po tych wypędzeniach z lat 44-46, potem po akcji Wisła, w wyniku której z kolei na terytorium Polski już deportowano ludność ukraińską na tereny
zarówno Mazur, ziemie odzyskane generalnie, również podbytów, że to już będzie jakby ostatnia fala tych deportacji, a tymczasem w roku 1951 doszło do tak zwanej korekty granic, kiedy tereny Sokalszczyzny, no tak plus minus w okolicach na Lubelszczyźnie trafiły do ZSRR, tam znajdowały się bogate złoża węgla, natomiast z kolei do Polski przyłączono kawałek Bieszczad pod Ustrzykami Dolnymi i wtedy w ramach tak zwanej akcji HT, po ukraińsku nazywanej akcją 51, z kolei mieszkańców Bojków z tej części Bieszczad wysiedlono aż pod Odessę oraz do rejonu donieckiego, też do rejonu mikołajewskiego. Ja w trakcie swoich wędrówek trafiłem do wioski Jeremijewka pod Odessą. Tam znajduje się pomnik, jest taki napis na płycie tego pomnika i ciągle śni mi się chata pod górami, ciernista droga wiodła z nad Sanu nad Morze Czarne. No właśnie tam cały czas mieszkają ludzie, którzy pamiętają jeszcze dzieciństwo spędzone w Bieszczadach. Oni całe dorosłe życie spędzili na stepach pod Odessą. Kiedy tam trafili, to zamiast normalnych domów mieli tylko glinianki pozbawione drzwi, pozbawione okien. Musieli przystosować się do życia na stepie. Wielu, szczególnie starszych ludzi, umierało, po prostu byli nieprzystosowani do tego klimatu, zapadali na choroby. Nie byli w stanie wytrzymać tego naprawdę surowego stepowego klimatu. No a w sercach tych mieszkańców, w szczególności starszych, ale też ich potomków, cały czas żyje to wspomnienie gór, bo oni jako Bojkowie byli przecież góralami, których sowiecka władza rzuciła aż na pododeskie stepy. Także z kolei dla tych ludzi koniec wojny światowej, te zmiany, które nastąpiły, były również końcem całego ich świata. Im nigdy już do domu nie było dane powrócić. Tak naprawdę większość z nich też nigdy nie miała okazji nawet odwiedzić tych swoich dawnych rodzinnych stron. To jest zbyt daleko. Mieszkańcy Lwowa jeszcze jakoś łatwiej było im dojechać. Tym spod Odessy w zasadzie nigdy. Oni mnie przywitali takim wielkim chlebem i solą, ponieważ byli tak szczęśliwi, że w ogóle ktoś z Polski przyjechał, bo w ogóle nie sądzili, że ktoś w Polsce jeszcze pamięta o ich historii, o ich cierpieniu, o ich dramacie. Nawet na Ukrainie nie jest to historia powszechnie znana, a co dopiero w Polsce. No a tymczasem okazuje się, że właśnie na stepach pod Odessą żyją ciągle Bojkowie wypędzeni z terenów Rzeczypospolitej.